Dzień dobry wszystkim. W zupełnie innym celu jedziemy, bo teraz jesteśmy w trasie i zatrzymaliśmy się w kościele, dlatego że dzisiaj jest ślub krewnego Aliego, a jesteśmy tutaj ekipą. Ja, Mateusz, Dagmara i Ali. Habari! Może się uda taki spontaniczny odcinek, możemy kręcić. Nie jesteśmy przygotowani do wesela, więc przyszliśmy na bazar, aby się ubrać. Na bazarze można przymierzyć ubrania, ale mało kto ma lustro, więc z pomocą przychodzi telefon. Musisz zapiąć sobie. Tak Mara kazała mi rozpiąć, ale wyszedł z tego trochę żart tropików, więc może nie. Spostrzeżenie numer 1, zaproszenie na godzinę 10 do kościoła. Jest godzina 11:30 i właśnie przyjechała panna młoda. Jeszcze się chyba nic nie zaczęło. Oni wszyscy wychodzą. No dobra, to jeszcze nie początek, wszyscy wyszli z kościoła. Ten chaotyczny początek pokazuje atmosferę, która towarzyszyła nam przez cały dzień. Nie mieliśmy wcześniej pojęcia, jak wygląda tanzański ślub. Ali, który jest Tanzańczykiem, powiedział, że on też pierwszy raz jest gościem. I pewnie tak jak w Polsce, nie każdy ślub w Tanzanii wygląda tak samo. To jedna z tych sytuacji, które można podsumować, gdy już się wydarzy, a w danej chwili trzeba po prostu dać się ponieść. Teraz wszyscy wbijamy do środka, za panną młodą. I panem oczywiście. Karibuni nyote kwenye ibada hii takatifu, ibada ya ndoa na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluja. W tej chwili trwa kazanie, ale wyszłam powiedzieć wam kilka słów. Nie wiem, ile potrwa cała ceremonia, ale byliśmy jakiś czas temu w kościele w Tanzanii na takim zwykłym, co niedzielnym nabożeństwie. Trwało 4 godziny, także pewnie mam czas. Ksiądz mówi z niesamowitym zaangażowaniem. Ma bardzo dużo charyzmy w głosie, podnosi głos, spuszcza z tonu. Bardzo się wczuwa w to, co mówi, a wszyscy ludzie słuchają w skupieniu. Odpowiadają, kiedy pada jakieś pytanie, albo kiedy się z nim zgadzają, krzyczą głośno amen. Reagują na wszystko, co mówi. Jest to bardzo zaangażowana ceremonia. Mwingine anaandika barua na akiwa na handifu ndani, sio? Yaani kuna namna nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika kuonyesha lengo na nia ni upendo. Kule ni mlango wa nani Kolosini. Kilikuwa ni kipindi kigumu kizito, maana kila familia ilifuatiliwa hatua kwa hatua. Lakini leo yote hayo yameondoka, yote hayapo hayo. Leo tuna uhuru. Unataka kuoa mzungu na mzungu, sio? Hakuna shida sisi. Jerumani anamuoa Afrika, Afrika anamuoa Mjerumani, Mwingereza. Hivyo, kwa hiyo siku hizi kuna ni globalization, ni utandawazi, ndio jamani. Achieni watoto waende. Ali! Będziemy wieźć parę młodą naszym samochodem, bo ten się zepsuł. Co ty mówisz? Tak, więc będziemy te piękne dekoracje przerzucać na nasz samochód. Ali, yes. What is he saying, the priest? The priest? Just a couple of examples of things he said. The Love priest is comes just, from different places. Yeah, the priest says like love comes from different places, different countries. People met anywhere, can meet in a bar, in a church, in a restaurant, on the street. On Instagram, Facebook. On like most of social networks, people meet, communicate, they become, they marry each other. So
there are different ways of meeting, but the point at the end is the marriage, and this is what they are doing now. Yes, so now he's also like trying to tell them in general what they should be aware of. There's some difficulties, there is good things, so they have to be patient to each other. Thank you. You are welcome. Thank you. Zakochać się w Mzungu, o tym mówił. A potem kazał jeszcze wstać najpierw rodzinie Nemy, czyli panny młodej, potem rodzinie Antoniego i taki był niezadowolony, że bardzo mało ich przyszło celebrować miłość. Did you finish your Swahili? Jak ty to zrozumiałaś? Już rozumiesz tyle? No. Skubana. No więc zepsuł się samochód pary młodej i będą jechać nasze. O, świetnie. What is the problem with the car? With the car? Yeah. Yeah, The door doesn't open. yes, when you are inside. When you are inside. Drzwi się nie otwierają od środka, dlatego bierzemy nasze, ale u nas też się nie otwierają, a nie, u nas się od zewnątrz. No ale słuchajcie, mamy teraz swoje ważne miejsce w ceremonii. Powinniśmy czuć się zaszczyceni. Jesteśmy. If it's me you're looking for, you know I'm never hard to find. And though it's never good enough, you'd rather run back to his side. Oh, there she goes, when it's only you and me. You can bring me to a peace I can never satisfy. It's all you have inside. Take a look at this thing you have started. Koniec ceremonii w kościele to oczywiście gratulacje dla Państwa młodych. Ale przypatrzcie się, bo jeszcze dzisiaj więcej podobnych sytuacji się pojawi, że w kolejce się nie stoi, w kolejce się tańczy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nitangaze rasmi. No, na wesoło. Jak w Polsce, tylko wszystko 3 razy bardziej. Samochód jedzie, a wszyscy goście za nim. Ale samochód odjechał, a wszyscy goście zostali. I robią sobie zdjęcia pod krzyżem. Ale co, oni za szybko pojechali, czy, Nie wiem, czy my czegoś nie zrozumieli? Nie. Jedna wie, Violet wie. Co trzeba robić? Tak, jesteśmy jedynymi, którzy ruszyli. No tak, fotograf ma transport. Kameraman pojechał. W takich momentach wzrasta motywacja, aby się uczyć Swahili. Nie wiem, czy na pewno idziemy teraz coś zjeść, ale potem na pewno jest przerwa, a przyjęcie weselne wieczorem. Pokrótce sytuacja wygląda tak, że wszyscy goście przyszli do domu, który nie wiemy, czy jest. Czekamy jeszcze na resztę gości. Tutaj siedzą Państwo młodzi. Tutaj gra telewizor. I wszyscy dostaliśmy napoje. Mało ludzi, bo jeszcze idą. Byliśmy pierwsi. Tutaj się nikt nie spieszy. Widać, kto przyjezdny. Reszta gości ostatecznie zniknęła z pola widzenia. Wszyscy poszli odpocząć przed kolejnymi wydarzeniami tego dnia, porozmawiać z sąsiadami lub nieśpiesznie przemieścili się do swoich spraw.
W domu prawdopodobnie rodziny państwa młodych był czas na rozmowę lub nieprzeszkadzającą nikomu ciszę. Zostaliśmy też zaproszeni na domowy obiad w formie bufetu. Hi Ali. Chakula chema. Asante sana. Na wewe pia chakula chema. Asante. No i właśnie po to są te wszystkie przygotowania, te wszystkie doświadczenia wcześniej, zanim coś wam pokazujemy, dlatego że teraz po prostu biegam jak w ukropie z miejsca na miejsce. Teraz prezenty, teraz zdjęcia, teraz jedzenie. Więc niewiele w trakcie jestem w stanie wam powiedzieć, bo sama nie wiem, o co chodzi w połowie momentów. No ale od czego jest? Jedzie para młoda, bo oczywiście Ali został kierowcą pary młodej już na cały dzień. I o ile dobrze zrozumiałam, to teraz idziemy w miejsce, gdzie para młoda będzie przyjmować prezenty od ludzi, którzy nie będą na weselu. Starsze panie, jakaś dalsza rodzina. Ale nie mam pewności. Dobrze, tak jak nam to sprzedawali, to spodziewałam się, że po prostu idziemy do jakichś starszych pań, którym się po prostu nie chce albo nie mogą z powodu stanu zdrowia iść na imprezę. A to wygląda jak już niezła biba. Wszyscy z okolicy mogli przyjść na sąsiedzką imprezę. Przy tym poziomie decybeli z głośników i tak nikomu nie umknęłoby, że w okolicy jest ślub. Goście przyszli złożyć życzenia nowożeńcom i ofiarować prezenty na ręce nie państwa młodych, a ich matek. Kolejne etapy biesiady zapowiadała przez mikrofon wodzirejka. To jeszcze nie koniec tego dnia. Jedziemy na oficjalne przyjęcie weselne, które odbywa się po zmroku w specjalnie przygotowanej i przystrojonej sali. Tym razem dotarliśmy chwilę po rozpoczęciu. Zacznijmy od tego, że impreza jest bezalkoholowa. Jest jedna symboliczna butelka szampana, rozlana pomiędzy najbliższą rodzinę. I olbrzymią gościnnością jest to, że odrobina przypadła również nam. Kobieta, którą widzicie, to wodzirejka tej imprezy. A jeśli szampan, to oczywiście toast. Każdy z gości z osobna podchodzi, a raczej dotańcowuje do państwa młodych ze swoim napojem. Choć muzyki jest cały czas dużo, wszyscy siedzą, bo na scenie cały czas dużo się dzieje. Jest oczywiście tort, wspólnie pokrojony, ale też podany wprost do ust najważniejszych gości. Co znów było dla nas zaskakujące, że spotkał nas ten przywilej. Teraz kolej na przedstawianie gości, co osobiście uważam za bardzo urocze. Każdy, kto jest na sali, zostaje przedstawiony z imienia oraz tego, kim jest w życiu nowożeńców. Należy wstać lub wyjść na środek i przywitać się z pozostałymi gośćmi. I wreszcie przerwa na taniec. Prezenty. Prezenty goście składają nawet bardziej niż oficjalnie.
Są znów wyczytywani przez prowadzącą i tanecznym krokiem z widocznym prezentem maszerują przez całą salę. Królują oczywiście kitęgi i kangi, czyli wzorzyste tkaniny, które mogą posłużyć do wszystkiego od zasłon po ubrania, ale wszystko jest mile widziane. Tutaj na przykład zapas proszku do prania. Hej, to my jesteśmy. Siadł prąd. Ciekawe, czy to tylko tu, czy całe miasteczko. Bo jak całe miasteczko, to może prędko nie wrócić. No to jak tutaj 24 godziny. O, hurra! No właśnie nie hurra, bo ładnie zaczęli śpiewać, a nie. Zrobiła się a cappella. Korzystając z chwili i okazji, że jeszcze nie wrócił prąd całkowicie, DJ zamilkł. Przydałoby się jakieś zakończenie tego odcinka. Nie dało się tutaj mówić. W trakcie jest głośno. Jestem głucha na prawe ucho. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.